Cześć, tu Martyna. Witajcie w Secret Talk, a to jest Secret Test. Miejsce, w którym testujemy dla Was gadżety erotyczne. Dzisiaj przed nami bardzo wyjątkowa recenzja, bo z tym oto przystojniakiem, jakże elegancko zresztą ubranym. Zapraszam! Pingwinek od Satisfyera to zdecydowanie masażer łechtaczki, którego nie trzeba przedstawiać. Jest to najbardziej znany wibrator dla kobiet w Polsce, ale chyba także na świecie. Słuchajcie, dlaczego ten masażer jest tak wyjątkowy i skąd jego gigantyczna popularność? Przede wszystkim jest to masażer bezdotykowy. Masażery bezdotykowe pojawiły się na rynku około 5 lat temu i można powiedzieć, że były naprawdę ogromnym przełomem w świecie zabawek erotycznych. Przede wszystkim dlatego, że dotychczas zabawki erotyczne kojarzone były raczej z falicznym wyglądem, bardzo mocno przypominającym penisa, w beżowych kolorach, z pełnym użyłowaniem, totalnie realistyczny wygląd. Natomiast wejście na rynek właśnie gadżetów bezdotykowych spowodowało, że przede wszystkim zaczęły one wyglądać zupełnie inaczej, nabrały zupełnie innego, bardzo zaciekawiającego kształtu. Jednym z nich jest właśnie pingwinek. I jest to masażer nie tylko, który wygląda w bardzo ciekawy sposób, ale przede wszystkim jest niezwykle skuteczny. To właśnie z nim lub innym masażerem bezdotykowym kobiety przeżyły pierwszy w życiu orgazm. No bo słuchajcie, do dzisiaj 1 na 10 kobiet nigdy w życiu nie doświadczyła orgazmu, zarówno w seksie partnerowanym, jak i w solo seksie. To właśnie masażery bezdotykowe pozwoliły na to pierwsze doświadczenie, co wydaje się być naprawdę fascynujące. Do tego wszystkiego są to masażery, które niejednokrotnie pozwalają na osiągnięcie orgazmu nawet tym kobietom, które wymagają większego pobudzenia, większej stymulacji. Wynika to zarówno z indywidualnych preferencji, jak i chociażby z faktu prowadzonych terapii farmakologicznych, na przykład przy braniu leków przeciwdepresyjnych. No niestety, gdzie ta pobudliwość, odbiór bodźców jest po prostu troszeczkę zmniejszony i wtedy tego typu masażery sprawdzają się idealnie. Pingwinek jest właśnie masażerem bezdotykowym. Oznacza to, że część, która stymuluje bezpośrednio łechtaczkę, a jest to membrana umiejscowiona tutaj w dzióbku, nie dotyka bezpośrednio łechtaczki. No więc co tutaj się dzieje? Przede wszystkim membrana ta przy pomocy ruchów wydziela powietrze, uwalnia powietrze. Jest to tak zwana technologia AirPulse, która powoduje, że właśnie uwalniające powietrze przy pomocy takich krótkich dmuchnięć, czyli uderza w naszą łechtaczkę. Oczywiście ramki szyjki jak najbardziej dotykają naszego ciała, ale membrana nie ma z nim bezpośredniego kontaktu. Stymulacja za pomocą technologii powietrznej, nawet przy częstym używaniu, nie powoduje desensytyzacji łechtaczki, czyli nie sprawia ona, że potrzebujemy za każdym razem coraz mocniejszej stymulacji. Cóż, myślę, że to dostatecznie mocno przekonuje do tego, żeby spróbować swojej przygody z masażerami bezdotykowymi. Dlaczego pingwinek wśród tych wszystkich masażerów bezdotykowych, które mają zarówno technologię powietrzną, jak i soniczną, dlaczego to właśnie on jest tym bestsellerem? Dlaczego to właśnie on jest wymieniany jako najczęstszy gadżet, po pierwsze, do pierwszych doświadczeń z gadżetami, ale i właśnie jako gadżet, którym uzupełniają swoją kolekcję, no już koneserzy zabawek erotycznych. Słuchajcie, pierwsza rzecz, która na pewno wychodzi na prowadzenie, wygląd. Jestem w ogóle strasznie zdziwiona, że więcej firm nie poszło właśnie w taką stylistykę zabawek erotycznych. Dla pań, które potrzebują, czy mają ochotę zakupić sobie pierwszy gadżet, zdecydowanie ten pingwinkowy, jakże elegancki, w ogóle cudowny, słodki wygląd jest czymś, co sprawia, że przekonują się do gadżetów erotycznych. No bo słuchajcie, jeżeli coś takiego wrzucimy do swojej szuflady i nawet ktoś niechcący gdzieś tam pingwina nam odnajdzie, to zapewne będzie miał problem, żeby zidentyfikować to jako wibrator. No nie? Po drugie, to jest naprawdę skuteczna zabawka. I jeżeli mówię skuteczna, to mam tutaj na myśli to, że jest ona dość uniwersalna. Zarówno panie, które potrzebują lżejszej, bardziej delikatnej stymulacji, świetnie odnajdą się w pingwinku na niskich ustawieniach częstotliwości, intensywności tych drgań powietrznych, drganiu membrany, ale panie, które potrzebują też silniejszej, bardziej intensywnej stymulacji, jeżeli podkręcą moc naszego pingwina, to także nie będą zawiedzione.
Kolejna kwestia to to, że pingwin jest zabawką bardzo przyjemną cenowo. Oczywiście mamy na rynku różne świetne rozwiązania technologiczne użyte w gadżetach, czy fale soniczne, które dają jeszcze zupełnie inne doznania, a w pingwinie mamy tą dość klasyczną technologię powietrzną, no to właśnie przez tą przyjemną cenę jest to zabawka, w którą nie boimy się zainwestować. To znaczy, nawet jeżeli ona nam się nie do końca sprawdzi, czy nie do końca będziemy usatysfakcjonowani, co wydaje mi się niemożliwe w przypadku pingwina, to na pewno nie będziemy sobie pluli w brodę, jak to się popularnie mówi, że przeznaczyliśmy na zabawkę naszą całą wypłatę albo jej połowę, no i niestety ten efekt po prostu nam nie odpowiada. Słuchajcie, co robi pingwin? Czego możecie się po nim spodziewać? No przede wszystkim orgazmu. I to bardzo szybkiego. To znaczy serio, 2-3 minuty i mamy szczytowanie. Jeżeli zależy Wam na zabawce, która jest zabawką typu fast delivery, czyli szybko mamy dostawę oczekiwanego efektu, warto zainwestować w tego elegancika. Technologia powietrzna, która została w nim użyta, sprawdza się naprawdę genialnie. Od tej lekkiej intensywności, delikatnej intensywności możemy powoli budować napięcie do intensywności bardzo, bardzo wysokich. Jest to świetny pomysł właśnie na to, żeby powoli wprowadzać siebie, na przykład w soloseksie, w stan podniecenia, w stan coraz większego napięcia. Jeżeli zależy nam, żeby szybko osiągnąć orgazm, też nie ma problemu. Po prostu przechodzimy przez te kolejne stopnie intensywności bardzo szybko. Za co ja jeszcze pokochałam pingwina, to fakt, że przy każdym włączeniu ustawia się on na najniższą częstotliwość drgań, czyli na najmniejszą intensywność. I jest to rozwiązanie naprawdę świetne, no bo właśnie przy kolejnej sesji solo seksu albo przy kolejnym sięgnięciu po pingwina w seksie partnerowanym chcemy zacząć przecież od tej najmniejszej intensywności i co najwyżej ją zwiększać. Niestety nie wszystkie zabawki na rynku mają taki feature, nie wszystkie to robią. Zdarza się, że są zabawki, które po włączeniu ustawiają się na ostatnie ustawienie intensywności. Niestety często jest to ustawienie wysokie i musimy je zmniejszać. Pingwin za każdym razem chce nas przeprowadzić przez cały proces budowania napięcia. Aha, i kolejna rzecz. Pingwin jest zabawką wodoodporną. No i słuchajcie, jeżeli już o pingwinach mowa, no to zdecydowanie mi się one kojarzą z czymś, co pływa w morzu albo oceanie, więc do zabrania ze sobą do wanny albo pod prysznic wydaje się być idealnym i niezwykle przystojnym kompanem. Pingwinem możemy się bawić zanurzając go w wodzie i to też sprawia, że łatwo utrzymać go w higienie. A jeżeli już o higienie mowa, to szybki trik. Pingwinkowi możemy wyjąć tutaj wnętrze naszego kołnierzyka, naszego dzióbka, dzięki czemu jesteśmy w stanie łatwo je oczyścić i utrzymać w wysokiej higienie. Jak obsługiwać to malutkie cacuszko? Słuchajcie, obsługa jest bardzo prosta i bardzo intuicyjna. Mamy tutaj zaledwie 2 przyciski na panelu sterowania i żeby uruchomić naszego pingwinka, przyciskamy przez kilka sekund dolny przycisk. Słyszycie, zabawka jest bardzo cicha, nawet jeżeli mieszkacie gdzieś z kimś, dzieląc mieszkanie, mając współlokatorów, albo mieszkając z rodzicami, nie musicie się obawiać, że zdradzi się Wasz sekret właśnie posiadania tego elegancika w szufladzie. Żeby zwiększyć intensywność, klikamy dolny przycisk, a żeby zmniejszyć, przycisk górny. Mamy tutaj 11 poziomów intensywności, co daje nam naprawdę duży przekrój w sile doznań, jakich możemy doświadczyć z pingwinkiem. Żeby zabawkę wyłączyć, przytrzymujemy dolny przycisk, czyli dokładnie ten sam, którym uruchomiliśmy pingwinka, znowu przez kilka sekund. I już. W pingwinie nie mamy różnych trybów wibracji, różnych trybów drgań. To znaczy możemy zwiększać ich częstotliwość, ich intensywność albo zmniejszać, ale nie mamy tutaj do wyboru trybu na przykład pulsacyjnego albo falowego. Jeżeli jesteście fankami tych różnych bajerów w zabawkach erotycznych, no to tutaj niestety ich nie znajdziecie. Kolejną niewątpliwą zaletą pingwinka jest to, zresztą nie tylko jego, bo wszystkich masażerów bezdotykowych, że po ustawieniu szyjki na łechtaczce, umieszczając pingwinka tak, żeby właśnie żołądź łechtaczki znalazła się mniej więcej w obszarze środka szyjki, nie musimy nim operować. To znaczy przykładamy go do naszej łechtaczki i pingwin robi robotę. Możemy co najwyżej zwiększać intensywność, żeby budować napięcie. Dla kogo jest pingwinek?
No, przede wszystkim dla praktycznie wszystkich kobiet. Serio, sprawdzi się świetnie, zarówno jeżeli wolicie lżejszą, jak i mocniejszą stymulację. Technologia powietrzna jest tą technologią, która najczęściej się sprawdza i daje pełnię satysfakcji. Pingwinek jest świetną inwestycją na pierwszą zabawkę erotyczną. Oczywiście zachęcam do tego, żebyście same Wy podjęły decyzję o zakupie pierwszej zabawki erotycznej, no bo wiecie, to nie zawsze może być udany prezent, ale jeżeli macie w swoim otoczeniu przyjaciółkę, koleżankę, siostrę, mamę albo kogokolwiek innego, kto wykazuje zainteresowanie gadżetami erotycznymi, a jeszcze nie jest zaznajomiony z tym światem, myślę, że Pingwin to będzie naprawdę świetny wybór. Natomiast nie chciałabym, żeby to zabrzmiało, że jest to zabawka dla amatorów. Nie. Nawet jeżeli macie już kilka zabawek w swojej kolekcji, nawet jeżeli bawicie się różnymi formami tych zabawek, różnymi rodzajami stymulacji, różnym ich kształtem, Pingwin i tak będzie świetnym uzupełnieniem Waszej kolekcji. Chociażby dlatego, że jest malutki, lekki, posiada ładowarkę magnetyczną i po naładowaniu spokojnie możecie się nim bawić około godzinę, półtorej, więc świetnie sprawdzi się na przykład w podróży. Zachęcam Was, żebyście odwiedzili naszego bloga www.secretplace.pl/blog. To tam znajdziecie pełen wpis, w którym znajdą się parametry techniczne i różne inne istotne szczegóły odnośnie tej zabawki. Na naszym blogu zawsze znajdziecie pełne kompendium omawiające dany gadżet, który recenzujemy tutaj. Oprócz tego na blogu znajdziecie różnego rodzaju oferty promocyjne i zdecydowanie na tą zabawkę także znajdziecie specjalną ofertę zakupową w naszym sklepie na secretplace.pl. Zachęcam, żeby wejść na naszego bloga i na naszego Instagrama, bo na Instagramie mamy dla Was przygotowany specjalny konkurs z nagrodami. Zasady są bajecznie proste, a zwycięzców wyłonimy już w najbliższy poniedziałek, czyli za 3 dni. Followujcie nas na Instagramie i wpadajcie na naszego bloga. Dzisiaj to już wszystko, ale mogę Wam powiedzieć, że za 3 dni, kiedy będziemy ogłaszać zwycięzców konkursów, mamy dla Was przygotowaną kolejną niespodziankę. Pewnie kojarzycie, że Pingwin najczęściej konkuruje z innym kultowym gadżetem erotycznym i mam tutaj na myśli Lelo Sonę. To właśnie w poniedziałek porównamy te dwa sprzęty ze sobą. Mam nadzieję, że nie będziecie zawiedzeni i jeżeli macie dylemat, czy zaopatrzę się w Pingwina, czy może w Sonę, to już w poniedziałek wszystkie te wątpliwości dla Was rozwieję. Dzięki, że byliście ze mną. Widzimy się już za kilka dni. Wszystkiego dobrego. Cześć! Aha, i jeszcze jedno, a właściwie 3 rzeczy. Zresztą już chyba wiecie, jeżeli oglądaliście poprzednie nagrania, na pewno pamiętacie nasz miłosny, gadżetowy trójkąt. Po pierwsze, pamiętajcie, że do zabawek wykonanych z silikonu używamy tylko i wyłącznie lubrykantów na bazie wody. Po drugie, pamiętajcie o higienie i czyszczeniu Waszych zabawek. A po trzecie, pamiętajcie, żeby naładować je przed używaniem, no bo co może być gorszego niż rozładowany Pingwin albo inny gadżet w trakcie. Do zobaczenia!